Słysząc słowo pirat, wyobrażamy sobie morskiego rozbójnika z papugą na ramieniu i drewnianą nogą. Podobnie ludzka czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami na banderze do dziś budzi grozę, jak i przed wiekami. Serdecznie zapraszam na kolejną historię. Nie będzie to jednak historia o XVII-wiecznych piratach, takich jak kapitan Kidd czy Czarnobrody. Wizerunek pirata okresu II wojny światowej mocno się zmienił. Pozostała tylko flaga z ludzką czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, a papuga i drewniana noga kapitana odeszły w zapomnienie. W polskiej marynarce wojennej w okresie II wojny światowej dwa polskie okręty podwodne ORP Sokół i ORP Dzik, zwane strasznymi bliźniakami, które działały na Morzu Śródziemnym, również obok polskiej bandery widniała piracka flaga Wesołego Rogera. W tym odcinku mowa będzie o niemieckim okręcie podwodnym U-69 i jego dowódcy, kapitanie Joście Metzler, który nie posiadał ani papugi, ani pirackiej flagi, a mimo to nazwano go największym piratem Hitlera. Czy zasłużył sobie na takie miano? Jost Metzler wstąpił do niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine w październiku 1933 roku, po 8 latach służby w marynarce handlowej. W kwietniu roku 1940, gdy trwała inwazja Norwegii, przeszedł do floty podwodnej U-Boot-Waffe. 2 listopada 1940 roku otrzymał on dowództwo nowego okrętu podwodnego typu 7 U-69. Od momentu wejścia do służby do 31 stycznia 1941 roku trwały intensywne szkolenia załogi U-69. W 7. U-Boot flotyli, do której przydzielono U-69, istniała tradycja oznakowania emblematem i dewizą bojową okrętu, tak zwanym godłem. Zwyczaj ten kontynuował w 7. U-Boot flotyli kapitan Ginter Prien, który na kiosku swego okrętu miał namalowanego szarżującego byka. Kapitan Jost Metzler również chciał posiadać godło na kiosku swego okrętu. Porucznik Hans-Jürgen Aufermann znalazł opakowanie francuskiego sera, na którym widniała głowa roześmianej krowy. Za zgodą dowódcy okrętu taki też emblemat namalował po prawej stronie kiosku U-69. Swój pierwszy patrol U-69 wypłynął 10 lutego 1941 roku. Trwał on 20 dni. Drugi patrol rozpoczął 18 marca 1941 roku, który trwał 25 dni, kończąc go 11 kwietnia 1941 roku. Pewnego razu w trakcie przerwy między patrolami starszy marynarz Bode podsunął pewną myśl dowódcy okrętu, by zaminować porty Afryki Zachodniej. Kapitan Metzler w trakcie służby w marynarce handlowej często zawijał do portów Afryki Zachodniej, Tokaradi i Lagos, podobnie jak jego starszy marynarz Bode, który wpadł na ten pomysł. W związku z czym kapitan Metzler przedstawił propozycję admirałowi Karlowi Denitsowi, który ją zaakceptował. 5 maja 1941 roku U-69 wyszedł w swój trzeci patrol w kierunku Zatoki Gwinejskiej, załadowany 16 minami typu TMB oraz 8 torpedami. Wcześniej jednak pozostawił maszynę szyfrującą Enigma oraz wszystkie tajne dokumenty. Był to wymóg obowiązujący okręty, które wyruszały z misją minowania. U-69 był pierwszym okrętem typu 7, który podjął próbę odbycia tak długiego rejsu. Żeby zaoszczędzić paliwo, kapitan Metzler płynął na południe bardzo wolno, na jednym silniku dieslowskim, przez co podróż stawała się bardzo monotonna. 21 maja wachta w kiosku U-Boota zauważyła oświetlony statek płynący na południe. Metzler pomyślał, że może to być statek pułapka, tropiciel U-Bootów. Ostrożnie zbliżył się do niego i sygnalizatorem, tak zwaną lampą Aldisa, zapytał o nazwę statku. Kiedy tamten odpowiedział Robin Moore, upewniło to podejrzenia kapitana Metzlera, gdyż w rejestrze Lloyda nie mógł znaleźć statku o takiej nazwie.
Kiedy się rozwidniło, kapitan Metzler zobaczył na rufie nazwę Exmoor, który figurował w rejestrze Lloyda jako statek amerykański. Dowódcy okrętów podwodnych dostali kategoryczny zakaz atakowania statków amerykańskich. Kapitan Metzler nie znał odpowiedzi na pytanie, czy był to Robin Moor, Exmoor, czy może statek Pułapka. Edward Meyers, kapitan zatrzymanego statku, podpłynął łodzią do U-69 wraz z dokumentami. Wyjaśnił, że statek został świeżo zakupiony i zmieniono mu nazwę 2 tygodnie temu z Exmoor na Robin Moor. Kapitan Metzler stwierdził, że w dokumentach widniały samochody i aparatura radiowa. Jednak w rzeczywistości w skrzyniach znajdowały się nie samochody, lecz części samolotów. Dlatego uznał, że jest to statek wiozący kontrabandę i podlegał prawu pryzu. Pomimo jednoznacznych rozkazów Hitlera i Denitza, żeby unikać wszelkich incydentów ze statkami amerykańskimi, kapitan Metzler postanowił go jednak zatopić. Gdy cała załoga znalazła się w łodziach ratunkowych, opuszczając Robin Moora, Metzler jedną torpedą i 30 pociskami z działa pokładowego posłał go na dno. Robin Moor stał się pierwszym amerykańskim statkiem zatopionym przez U-bota w czasie II wojny światowej. Kapitan Metzler podjął wszelkie niezbędne kroki, żeby zapewnić rozbitkom bezpieczeństwo. Zebrał wszystkie łodzie ratunkowe i zaopatrzył je w żywność, masło, brandy oraz środki medyczne, po czym holował je przez kilka godzin w stronę Afryki, skąd w ciągu kilku dni niesieni łagodnym prądem mieli dotrzeć do brzegu. Jednak Metzler przeliczył się, gdyż prądy zabrały rozbitków w przeciwnym kierunku. Zanim dotarli do brzegów, blisko 2 tygodnie dryfowali w otwartych szalupach ratunkowych. W końcu rozbitkowie z Robin Moor zostali znalezieni i mimo, że obyło się bez ofiar, to media w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii okrzyknęły dowódcę U-69 kapitana Metzlera największym piratem Hitlera. W związku z artykułami w prasie amerykańskiej i audycjami w radio nastąpiła ostra reakcja dyplomatyczna. Amerykanie zamrozili wszystkie niemieckie fundusze i zamknęli niemiecki konsulat. Jakby tego było mało, pierwszy Lord Admiralicji Wielkiej Brytanii Winston Churchill, wykorzystując zatopienie Robin Moora oraz liniowca pasażerskiego Zam-Zam, chciał podburzyć Amerykę do przystąpienia do wojny. W brytyjskich gazetach pojawiały się nagłówki, że na egipskim statku szpitalnym zginęło prawdopodobnie 196 Amerykanów, co było nieprawdą. Jednak propaganda zrobiła swoje. Długa misja U-69 zaminowania portów zachodniej Afryki, Tokaradi i Lagos zakończyła się powodzeniem. Po 65 dniach patrolu i powrocie do Niemiec kapitana Metzlera wezwano pilnie na dywanik do admirała Denitza. Jednak kapitan Metzler nie poniósł żadnych konsekwencji, jedynie otrzymał bardzo surowe upomnienie od admirała Karla Denitza. W sierpniu 1941 roku kapitan Metzler musiał zrezygnować z patroli bojowych i dowództwa okrętu. Oficjalnie ze względu na stan zdrowia. Od października 1943 roku do lutego 1945 roku był dowódcą 19. Szkolnej U-bot Flotylii. W roku 1954 opublikował swoje wspomnienia pod tytułem Śmiejąca się krowa. Największy pirat Hitlera, kapitan Jost Metzler, zmarł 29 września 1975 roku w Ravensburgu w wieku 66 lat. U-69 17 lutego 1943 roku zatonął wraz z całą 46-osobową załogą. Trafiony bombą głębinową brytyjskiego niszczyciela HMS Fame. Ostatni radiogram, jaki nadał, brzmiał: znajdujemy się 50 stopni 50 minut nord i 40 stopni 50 minut west. Atakujemy konwój w warunkach silnego sztormu. Dowódcą U-69 w jego ostatnim patrolu był 28-letni kapitan Ulrich Graf. Od tamtej pory nikt już nie słyszał w niemieckich bazach Zatoki Biskajskiej o U-69 i krowie śmieszce.